Cześć, dzień dobry podcastowicze podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj kolejny odcinek dla Was i to odcinek z serii Kim oni są. A skoro tak, to już wiecie, że na pewno będzie to odcinek z gościem, którym dzisiaj jest Jacek Białas i będziemy sobie rozmawiali o firmie Elanco. Cześć Jacku. Cześć, witam Wiktor i dziękuję za zaproszenie do podcastu. A mi strasznie miło gościć Ciebie tutaj, szczególnie, że jesteś przedstawicielem mojej jednej z ulubionych branż, czyli Centrów Usług Wspólnych, GBS-ów, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czyli jednostek, które wnoszą wartość dodaną do swoich korporacji. A skoro o tym mowa i skoro powiedzieliśmy sobie, że jesteś przedstawicielem firmy Elanco, to ja bym najpierw się Ciebie zapytał, czym w ogóle jest Elanco? Zanim dojdziemy do działalności Centrum Usług Wspólnych, to jakbyś mógł nam powiedzieć, czym zajmuje się Elanco? Świetne pytanie z uwagi na to, że firma jest jednocześnie dosyć nowa, aczkolwiek ma za sobą bardzo długą już historię i znany brand. Elanco do niedawna to była część dużego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly. W 2018 roku dopiero firma podjęła decyzję o usamodzielnieniu i zadebiutowała na giełdzie w Nowym Jorku pod koniec 2018 roku, w pełni wydzielając się dopiero w 2019 roku. Ta samodzielna jednostka zajmuje się bardzo szerokim zakresem ochrony zdrowia zwierząt. Najczęstszym naszym produktem są oczywiście przeróżne farmaceutyki dla zwierząt. To tyle może o samej firmie, natomiast może troszeczkę więcej też o naszej organizacji, tzw. Elanco Solution Center. Jednocześnie z wyodrębnieniem i Elanco jako samodzielnej jednostki musieliśmy podjąć rzeczywiście decyzję o tym, że wszystkie procesy powinniśmy zorganizować sami, wyodrębnić od naszej matki firmie Eli Lilly. Ten proces rozpoczął się pod koniec 2019 roku. Nasza spółka Elanco Solution Center wówczas powstała. Pierwsi nasi pracownicy zostali wówczas zatrudnieni i od tej pory zaczęła się długa historia budowy naszego centrum. Czyli macie 3 latka, można powiedzieć, bo nagrywamy ten podcast pod koniec roku 2022, to tak dla tych, którzy będą później sobie mogli odsłuchać nasze dzisiejsze nagranie, czyli po 3 latach macie Centrum Usług Wspólnych pod nazwą Elanco Solution Center. No to teraz nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania, czy to jest wasze jedyne Centrum Usług Wspólnych, które macie na świecie, czy być może macie ich więcej? Mamy ich więcej. W naszej organizacji globalnej Elanco Solution Center mamy 4 centra. 3 powstały w miarę w tym samym czasie, pod koniec 2019 roku. Jest to centrum w Warszawie, jest to centrum w Malezji, w Kuala Lumpur, w Indiach, w Bangalore. W tym roku podjęliśmy decyzję budowy kolejnego centrum w Meksyku, w miejscowości Guadalajara. I już mamy pierwszych pracowników zrekrutowanych, którzy zaczynają operacje w 4. kwartale 2022. Czyli jesteście przykładem typowego GBS-u, czyli centrum, które pokrywa swoją działalnością cały świat. No i jak się domyślam, najprawdopodobniej zajmujecie się nie jednym, tylko wieloma różnymi procesami. A skoro o tym mowa i ty jesteś w Warszawie, to powiedz mi, czym zajmuje się wasze centrum warszawskie? Jakie procesy macie tutaj do obsługi? W tej chwili, oczywiście jako jednostka dosyć młoda, która ma 3 lata, zakres naszych procesów cały czas rozwija się. I dodajemy nowe, to nazywamy często capabilities do zakresu naszych usług. Może warto wspomnieć, że oryginalny nasz plan zakładał 250 pracowników w Warszawie. Obecnie mamy już niemal 500, więc już podwoiliśmy to, co oryginalnie było założone. Zakres procesów jest bardzo, bardzo szeroki. Największą naszą funkcją tutaj w Warszawie jest funkcja finansowa i to też zaczynając od procesów typowo transakcyjnych typu AP czy AR, natomiast doszło już nam bardzo wiele procesów wyspecjalizowanych. Nie wiem, oczywiście raportowanie, treasury, funkcje FP&A czy podatki już są w zakresie naszych usług. Pokrywamy tym zakresem zarówno
Europę, jak też Ameryki. Poza finansami jest jeszcze kilka innych działów typu HR, payroll, IT, supply chain i wiele powiedzmy funkcji, które może ciężko było wymienić. Często jest to jedna osoba, często może 2-3 osoby, które są bardzo mocno wyspecjalizowanych funkcjach. Tych tak zwanych capabilities, które mamy obecnie obsługujemy w Warszawie, jest już ponad 30. Więc zakres działalności tego centrum jest dosyć duży, natomiast to jest cały czas bardzo dynamiczne i ciągle mamy rozmowy o tym, że Warszawa jest dobrym miejscem na ulokowanie kolejnych tych funkcji. Okej, a co w takim razie stoi za tym stwierdzeniem, że Warszawa jest dobrym miejscem do ulokowania kolejnych capabilities? Myślę, że nasze dotychczasowe sukcesy. Oczywiście nasze początki nie zawsze były łatwe, w związku z tym, że rozpoczęliśmy naszą działalność końcówka 2019 roku. Wówczas zatrudniliśmy naszych pierwszych pracowników. 3-4 miesiące później nadeszła era COVID-u, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że wszyscy nasi pracownicy zostali zrekrutowani w okresie COVID-u. Oczywiście każdy na początku pracował zdalnie. Nie mieliśmy przy tym żadnego wyboru, musieliśmy kontynuować założone tempo budowy centrum z uwagi na to, że mieliśmy datę, do kiedy musieliśmy się w pełni usamodzielnić. Natomiast mimo tych początkowych wyzwań, cały projekt zakończył się dosyć dużym sukcesem. Mamy bardzo dobrą renomę i w naszej korporacji, i wśród naszych partnerów biznesowych. Te procesy nasze już są na takim etapie stabilizacji, że nikt nie ma wątpliwości, że ta początkowa decyzja z roku 2018 dotycząca wyboru Warszawy jako tego strategicznego miejsca na budowę centrum była decyzją bardzo słuszną. I udowodniliśmy już kilka razy, że potrafimy dowieść najcięższe, najbardziej wymagające zadania. Dlatego też już jest w naszej organizacji pewien poziom zaufania, że kolejne wyzwania, kolejne funkcje i kolejne zadania, jakkolwiek ciężkie one by były, na pewno im podołamy i jesteśmy gotowi na więcej. Wspomniałeś tutaj, że obsługa Europy i Ameryk. Domyślam się w takim razie, że jesteście centrum multijęzycznym. Jak najbardziej. Wśród tych 500 pracowników 10% naszych pracowników to obcokrajowcy. Natomiast też standardowo, zdecydowanie więcej osób u nas mówi po angielsku niż po polsku w związku z tym. Natomiast też obsługujemy przeróżne języki. Oczywiście, gdzie to się da, chcemy standaryzować i obsługiwać w języku angielskim. Natomiast nasze procesy to nie jest tylko back office, często jest to front office. Mamy duży dział customer service, który ma bezpośredni kontakt z naszymi klientami. W związku z tym tutaj już jest ten wymóg obsługi w języku lokalnym i obsługujemy przeróżne języki, w zasadzie większość języków europejskich jest w naszym zakresie działania. Podobne centrum mamy na Azję w Kuala Lumpur, który również obsługuje wiele różnych języków. Więc w związku z naturą naszych operacji musimy znać niemal wszystkie języki. No to angielski, rozumiem, język główny, dominujący zresztą w branży GBS-owej, to jest norma, żeby się akurat w tym języku komunikować. Natomiast gdybyś miał powiedzieć jakieś takie top 3 inne języki wykorzystywane do tych funkcji front office'owych, to które by to były? Zdecydowanie numer 2 u nas to język niemiecki. Wiąże się też to z faktem, iż firma Elanco zakupiła część weterynaryjną firmy Bayer. Oczywiście Bayer ma bardzo mocne historie w Niemczech i jest to dosyć duży rynek dla nas. Dlatego też przy okazji integracji naszej firmy z oddziałami Bayera musieliśmy bardzo mocno wzmocnić tę obsługę w języku niemieckim.
Trzecim językiem myślę, że to będzie język hiszpański, też z uwagi na to, że jest też duży rynek europejski, Hiszpania, jak też część krajów LATAM, które jeszcze obsługujemy od nas z Warszawy. Okej, czyli mamy angielski, niemiecki, hiszpański jako tą pierwszą trójeczkę języków poza polskim oczywiście, no, gdzie wiadomo, że wasz team jest polski, ale zakładam, że polski to raczej służy wam do wzajemnych rozmów w korytarzach, a niekoniecznie do działalności operacyjnej. Słuchaj, skoro tak sobie powiedzieliśmy już o tym, jaką macie skalę i żeście ją praktycznie podwoili w stosunku do pierwotnych założeń, czyli zbliżacie się do 500 pracowników, do tego ponad 30 różnych ról, tak jakby różnych obszarów, które obsługujecie, wielojęzyczność również ma u was miejsce, to powiedz mi, jeżeli szukacie do siebie, do zespołu pracowników, czyli rozbudowujecie ten swój zespół, na jakie wy umiejętności albo cechy zwracacie uwagę? Czyli mówiąc wprost, gdyby ktoś chciał dołączać do zespołu Elanco, to czym powinna się taka osoba charakteryzować? Myślę, że jedna rzecz, która nas charakteryzuje jako organizację, to jest różnorodność. I uważam, że każdy znalazłby u nas swoje miejsce. Z jednej strony oczywiście bardzo cenimy sobie ludzi, którzy podchodzą do swoich obowiązków w taki bardziej stabilny sposób, że nie wiem, zajmują się danym procesem, chcą dalej się rozwijać w danym procesie, specjalizować, być ekspertem. Z drugiej strony mamy bardzo dużą ilość projektów, gdzie potrzebujemy ludzi, którzy cenią sobie z kolei zmiany, którzy taką zmianą też potrafią zarządzać. Tak jak już wspomniałem, to jesteśmy organizacją młodą. W związku z tym jeszcze nie jesteśmy organizacją i nasze procesy jeszcze nie są na takim etapie dojrzałości, jak moglibyśmy się, nie wiem, spodziewać w organizacjach, które mają już 20-letnią tradycję czy dłuższą istnienia. W związku z tym jest cały czas pole do nowych projektów, do zmian, do automatyzacji, do usprawnień. Dlatego też takie osoby, które są w stanie ciągnąć za sobą zmianę, też inicjować pewną zmianę, zgłaszać tą zmianę, są osobami odważnymi, są też na pewno pracownikiem, których bardzo, bardzo cenimy. Powiem ci, że tak sobie tutaj wynotowałem: różnorodność, stabilność i zarządzanie zmianą. Także mamy trzy dosyć potężne wręcz obszary. No a ty musisz tym wszystkim sobie na co dzień zarządzać. Także masz tutaj pewnie nie lada wyzwanie, żeby pogodzić interesy osób różnorodnych, stabilnych i takich, którzy są ukierunkowani na zmianę. Czy mam aż takie duże wyzwanie? Nie powiedziałbym. Znaczy moja filozofia jest taka, że to nie ja zarządzam centrum. Jest to mój zespół. Ja mogę nadać kierunek, natomiast jestem tak silny, jak silny jest mój zespół. I uważam, że tutaj mam duże szczęście współpracować z fantastycznym zespołem warszawskim. Moja rola też jest rolą globalną. Jestem jednocześnie osobą, która zarządza pozostałymi centrami Elanco na świecie. Dlatego też ten silny zespół, który mam w Warszawie, to jest coś, co mi bardzo, bardzo pomaga na co dzień w zarządzaniu tym centrum, nadawaniu kierunków. I to nie jest tylko i wyłącznie zespół samych liderów. My kształcimy też kadrę middle management, która też uważam, że z każdym dniem obserwuję, że jest mocniejsza i mocniejsza. I są to nasi liderzy na przyszłość, którzy tak naprawdę są kluczowi w tym, żeby pomagać nam zarządzać tym centrum. Centrum zarządza nie jednostka, tylko zespół i daje tą swobodę też innym i też oczekując, że osoby, że to jest skaskadowane w dół i osoby nawet na tych podstawowych stanowiskach wiedzą o tym, że są właścicielami tego, co robią. To oni odpowiadają za to, jak wygląda ich praca i mają prawdziwy wpływ na to, jak ta praca będzie wyglądać w przyszłości.
To ja tutaj tą różnorodność odniosłem do twojej, że tak powiem, obecności w Polsce, ale jak teraz słyszę, że ty jeszcze masz pod sobą tę Indonezję, Indię oraz Meksyk, no to ta różnorodność robi nam się jeszcze bardziej różnorodna. Jacku, to takie pytanie na koniec, bardzo proste albo też i bardzo skomplikowane. Jak do was najłatwiej trafić? Czyli gdyby ktoś chciał nieco więcej zaczerpnąć wiedzy na temat Elanco, tego kim wy jesteście, co wy robicie, a być może zapukać do waszych drzwi i powiedzieć: halo, chciałbym u was pracować, to gdzie taką osobę skierować? Przede wszystkim chciałbym zachęcić osoby, które są zainteresowane, aby coś więcej się o nas dowiedzieć, do naszych kanałów społecznościowych. Jesteśmy obecni w zasadzie na wszystkich tych kanałach, czy to jest Facebook, czy to jest LinkedIn, czy to jest Twitter. Można znaleźć bardzo, bardzo wiele informacji o samym Elanco Animal Health. Można też troszeczkę więcej się dowiedzieć o naszym tym industry, dlaczego ten Animal Health business jest, co nas tak naprawdę wyróżnia, dlaczego jest tak kluczowy, dlaczego być może jest też biznesem trudniejszy od, nie wiem, choćby human health biznesu. Natomiast jeśli chodzi o samą naszą organizację Elanco Solution Center, to oczywiście jesteśmy dosyć w związku z naszym wzrostem i powiększaniem naszej skali, poszukiwaniem nowych pracowników. Tak dodam może taką ciekawostkę, tylko w tym roku zwiększyliśmy zatrudnienie o niemal 200 osób. Dlatego też byliśmy dosyć aktywni, czy to na LinkedInie, czy to na portalach typu pracuj.pl, GoWork. Więc na tych też profilach, na tych portalach można jak najbardziej zasięgnąć więcej informacji odnośnie samej naszej organizacji, procesów, czy też otwartych pozycji, jeżeli ktoś by był zainteresowany dołączeniem do nas. Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z nami. Jesteśmy też organizacją, która jest, uważam, niezwykle otwarta na to, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, czy też porozmawiać o naszej strategii działania. Jesteśmy chętni i otwarci na wszelkiego rodzaju kontakty. To ja już zadbam o to, żeby w opisie do naszej dzisiejszej rozmowy znalazły się linki do tych wszystkich miejsc, o których tutaj dzisiaj wspomniałeś, po to, aby osoby, które będą zainteresowane zyskaniem nieco większej informacji na temat was, waszej działalności, albo nawet i tych oferowanych miejsc pracy, to żeby ułatwić im ścieżkę dostępu do was. A tymczasem bardzo serdecznie ci dziękuję za to, że miałeś czas, aby wpaść do podcastu BSS Bez Tajemnic i opowiedzieć o swojej firmie. Dzięki, Jacku. Dzięki.